Jeśli tak, dajcie pro... Ty, siatka. Prawie na pewno nagram bardzo ciekawe anomalie lasera. Dziękuję, czy mógłbyś przestać? Stąd się stało. Dzień dobry, witamy wszystkich ze szczególnego odcinka, bo tak jak zapowiadaliśmy na naszych kanałach społecznościowych czy na naszej społeczności w serwisie YouTube, dzisiaj dla nas i dla Was stanął otworem ten XIX-wieczny neorenesansowy pałac należący do rodziny Mielżyńskich, czyli do najsławniejszej rodziny z Wielkopolski. Także zapraszam, bo dziś ten pałac należy do nas i do Was. Ostatnim żyjącym właścicielem tego pałacu był hrabia Ignacy Mielżyński, którego portret widzicie teraz nade mną. Była to sławna i wartościowa postać dla całej Wielkopolski. Najpierw mieszkał w Poznaniu, gdzie w karty przegrał najpierw swój posag, a później posag swojej siostry, za co jego ojciec wyrzucił go z domu, wyrwał go z korzeniami z jego rodzinnego miejsca, tak jak wczoraj dentysta usunął mój ząb. Szybko, ale boleśnie. Jego rehabilitacja zaczęła się na tych ziemiach, na wsi, która nazywa się Iwno. Polegała ona na tym, że przyjął go do siebie jego wuj i oddał mu za żonę swoją córkę, Sewerynę Mielżyńską. Oprócz tego, że dbał o rolę tutaj, budował piękną stadninę koni, która zaczęła być jedną z najlepszych stadnin w Wielkopolsce, a obecnie jedną z najlepszych w całej Polsce. Co ciekawe i co warto odnotować, uczestniczył również w wojnach, o których pisaliśmy na naszej społeczności, i nie występował tam jako hrabia, czyli jako szlachcic, ale jako zwykły chłop z miejscowości Iwno, żeby nie czerpać korzyści ze swojego pochodzenia, czyli nie unikać walki, ale żeby przelewać krew w imię i o wolność Rzeczypospolitej. Dlaczego Seweryna była istotna? Ponieważ wtedy, kiedy jej mąż zajmował się pracownikami, rozwojem roli, rzeczami związanymi z artyzmem czy z nauką, nie, to nie jest Seweryna. Wtedy jego żona w tym pałacu przyjmowała wiejskie dzieci, bawiła się z nimi jak ze swoimi własnymi. Oprócz tego zapewniała im edukację i modlitwę, czyli coś, co w okresie międzywojennym, w okresie przed II wojną światową było dla polskich dzieci ze wsi szczególnie istotne i szczególnie ważne. Można powiedzieć, że na tych ziemiach była pionierem. Nie wiem, czy wiecie, ale w Iwnie jest taka legenda, i to bardzo prężnie żyjąca legenda, natomiast jeszcze nikt jej nie udowodnił. Może kiedyś my będziemy pierwsi. Ale hrabia Mielżyński, oprócz tego pałacu, również zalał teren, na którym obecnie znajduje się jezioro, zwane jeziorem Deszczownia. Na środku tego jeziora jest wyspa. Legenda mówi, że od pałacu do kościoła ciągną się tunele. Od kościoła tunel ciągnie się do pałacu, a z pałacu do wyspy. Podobno jedna z kochanek hrabiego Mielżyńskiego na tej wyspie
ukryła kosztowności, które zabrała z pałacu i znalazło się już wielu śmiałków, którzy z detektorami próbowali odnaleźć miejsce ich ukrycia. Natomiast do tej pory nikomu się to nie udało. Zaś jeśli chodzi o szukanie tuneli i przejścia do tego miejsca, prace stanęły. Cieszymy się, że możemy być tą ekipą, której wyrażono zgodę na przebywanie w tym miejscu i na próbę kontaktu z rodziną Mielżyńskich, z Ignacym oraz z Seweryną. Dziękujemy Stadninie Koni Iwno za to, że pozwolili nam na nagranie tutaj materiału, że udostępnili nam ten pałac i wyrazili w sobie tyle wsparcia dla naszego projektu, dla naszego kanału, że możemy tutaj być i możemy go Wam pokazać. Szanowni Państwo, my już jesteśmy rozstawieni. Z tamtej strony stoi przygotowany Hubert. Siatka laserowa rozłożona. I zaczynamy nasze badanie z 2 urządzeniami. Ale za mocno w nim świecisz, musisz jeszcze dać światło do dołu. Słuchajcie, zaczynamy nasze badanie na razie przy użyciu 3 urządzeń, czyli siatki laserowej, którą widzicie z przodu, przy użyciu IMF oraz przy użyciu miernika temperatury. Hubert, nie będziecie słychać? Poczekaj. No. Jeszcze na samym początku, zanim rozpoczęliśmy nagrywanie, obeszłam tutaj cały ten hall i sprawdziłem temperatury. Temperatury to było około 23-24 stopni, bliżej 24. Oraz sprawdziłem, czy prąd elektryczny, który tutaj jest obecny, no, ponieważ cały obiekt jest pod prądem, nie zakłamuje MF-ki. Nigdzie nie znalazłem ani jednego odczytu, co myślę jest dosyć istotne w tym. Tak. Słuchajcie, zaczniemy badanie standardowo, czyli od miernika IMF. Więc teraz zapytam, czy ktoś tutaj z nami jest? Jeśli jesteś z nami, dotknij proszę tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce. Jeśli nie chcesz go dotykać, a się na nim skupisz, to światełko, które trzymam, powinno zaświecić. Więc proszę Cię o to, żebyś, jeśli możesz, Ty, Seweryno, lub Ty, Ignacy, jeśli jesteście z nami, dotknijcie proszę tego urządzenia. Spróbuję się kawałek przejść. Zobaczę, gdzie będą miały odczyty. Tak też tylko powiem, że tutaj w tym miejscu odczyty z tego powodu, że to jest hol, a to jest miejsce do przyjmowania gości. Tak. I teraz słuchajcie. Ciekawostka jest taka, że przede mną możecie zobaczyć schody. Na tych schodach podobno jeden z pracowników... Widziałem Dotsa, który przed chwilą przeleciał sobie ode mnie w lewo. Że jeden z pracowników, czyli pani kustoszka, widziała w tym miejscu panią hrabinę. I to nie ubraną na biało, ale na szaro, w bardzo skromnych kolorach. Nie wiem, czy widzieliście, ale przed chwilą miałem delikatną trójeczkę. Telefon jest w samolotówce. Szanowna hrabino, poproszę Cię jeszcze raz. Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij proszę tego urządzenia, które trzymam. Jeśli mogę Cię o to prosić. Jeśli to był hol dla gości, spróbujmy przejść się po tych pomieszczeniach, w których czuliśmy się gorzej. W tych normalnie zamkniętych, ponieważ
Nie do wszystkich pomieszczeń tutaj jest dostęp. Tak jak powiedziałem na początku, myśmy ten dostęp otrzymali. Dlatego przejdziemy przez te drzwi tutaj. Temperatura przed drzwiami 35,5 stopnia. 23,5. 23, przepraszam. 35. No to przeczytałem. Czyli temperatura spada. Ty idziesz z lampą. Szanowni Państwo hrabiowie, czy moglibyśmy Was prosić o znak? Jeśli potrzebujecie energii do tego, żeby zamanifestować swoją obecność, możecie tę energię pobrać z naszych urządzeń. Natomiast nas samych nie wolno Wam dotykać. Chodźmy dalej. Bardzo szybko temperatura rośnie, bo jeden stopień mimo wszystko w ciągle zamkniętych pomieszczeniach. To jest różnica. 24,5. Chodź ze mną. Czuję ból w plecach. Ból? Mhm. Ja też. Krzyży dokładnie. A wiesz co? Ja nie w krzyżu, ale czuję tak troszkę, jakby coś mnie podrapnęło. Tutaj. Jeśli ktoś z nami jest, jeśli chodzisz z nami, bądź przyszliśmy do miejsca, w którym przebywasz, dotknij proszę urządzenia, które trzymam w swojej lewej ręce. Jeśli go dotkniesz, będzie to dla nas znak, że jesteś razem z nami. Coś jest nie tak. Wyluj. Bardzo klimatyczne miejsce. Klimatyczne, ale nie odczuwasz, że coś robimy źle? Tak jakbyśmy mieli ten kontakt utrzymać, natomiast zabierali się do tego w ogóle w zły sposób. A słuchajcie, nie wiem, czy pewnie o tym nie wspominałem, ale w ogóle jak wchodzimy do tego pomieszczenia, to mi drżą nogi. Ale tak drżą. Nie rośnie ciapki przyszło. Tu jest w ogóle najzimniej.
Czy której z Was, czy jakaś dusza, jakaś istota zechce podjąć z nami rozmowę? Jeśli tak, dajcie Czyli jak piątkę? Tak. I od razu kaszleć mi się zachciało. Czy możesz proszę jeszcze raz zaświecić to urządzenie, tak jak przed chwilą? Mało tego, prawie na pewno nagram bardzo ciekawego mapy. Dziękuję. Czy mogłabyś przestać? Dobra, ja już się wykaszlałem, więc możemy... O! Patrz. Czyli rozumiem, że jeśli siedzimy w tym miejscu, to jest dla Ciebie ok, żeby z nami rozmawiać. Jeśli możesz, daj delikatnie lampę, ale delikatnie. Jeśli możesz, to dotknij proszę tego urządzenia, które tutaj trzymam. Patrz. Dziękuję. Czy możesz przestać? Jeśli audiencji udzieliła nam hrabina mielżyńska, hrabina Seweryna, dotknij proszę urządzenia, które trzymam w prawej ręce. Czy możesz proszę zaświecić do trzeciej lampki, do tej środkowej? Im bliżej będziesz tego urządzenia, tym mocniej ono się zaświeci. Dobrze, ale jeszcze troszkę. Jeśli brakuje Ci energii, możesz pobrać ją z naszych urządzeń. Dziękuję. Czy możesz przestać? Dziękuję. Zostaw sobie troszkę energii, ponieważ będziemy jej potrzebować do rozmowy z Tobą. Czy jesteś tutaj teraz razem ze swoim mężem? Jeśli tak, dotknij proszę tego urządzenia. Widziałem spike na 3. Jeżeli Twój mąż jest ogólnie w tym budynku, również możesz dotknąć tego urządzenia. Jeśli Twój mąż jest przed pałacem, dotknij proszę tego urządzenia. Ty, siatka. Czy mógłbyś proszę spowodować, żeby ta siatka z powrotem się zaświeciła? To urządzenie. Czy chcesz, żebyśmy przeszli do dalszych pomieszczeń, aby z nami rozmawiać? Abyśmy nie rozmawiali w holu? Jeśli tak, daj nam proszę jakiś znak. Siatka zaświeciła. Na mikrosekundę. Nagrałem to. Czy wyrażasz zgodę na to, że widzę, żebym teraz podszedł do siatki, wziął ją do ręki i przejdziemy do tego pokoju, w którym przyjmowałaś gości? Czy wyrażasz na to zgodę? Jeśli tak, dotknij proszę tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce, lub zaświeć siatkę. Pojawiają się czasami takie Patrz. czapeczki. Zostaliśmy zaproszeni. Dziękuję. Jeśli zaprosiłaś nas do pomieszczenia dla gości, jesteśmy wdzięczni, rozumiemy Twój przekaz. Czy możesz
Dziękuję. Trzymaj MF, ja wezmę laser. Chcę do niego bardzo powoli podejść, ponieważ jestem czegoś ciekaw. Nie wiem, czy ja go... Popatrz na to. Patrz. Patrz. Tak. Skoro zostaliśmy zaproszeni, to idziemy. Dziękujemy za Twoją gościnność. Pani Karolina pozwoli, że odsunę jej krzesło. Prosimy dać nam znać, jeżeli będziemy mogli usiąść. 3. Dziękujemy. Położymy to przy Pani. Patrz. Instant trójka. Proszę zostać na miejscu. Rzucisz mi... Czekaj, bo ja mam zapalniczkę. Za małe. Potrzebuję coś większego, daj termometr. Tylko go wyłącz. On się sam wyłączy. Pani hrabino, przepraszam, że tak się krzątam. Natomiast... Widać? O, stary. Widać. Tylko muszę już tak światło, nie? Wyłącz. Światło? Tak. Szanowna Pani hrabino, po pierwsze dziękujemy za to, że przyjęła nas Pani w swoim pałacu. Jeśli będzie Pani chciała odpowiedzieć w jakiś sposób, prosimy o ale zimno mi przeleciało. Prosimy o użycie tego urządzenia, które przed Panią położyłem. Będziemy widzieć, kiedy zaczną mu się świecić światełka, lub tego urządzenia, które leży przede mną. Jeśli Pani hrabina będzie chciała odpowiedzieć na tak, prosimy o zaświecenie trzeciej lampki. Jeśli Pani hrabina będzie chciała powiedzieć znaczące nie, prosimy o zaświecenie lampki numer 5. Czy mogłaby Pani hrabina teraz rozpocząć nasze spotkanie? Uprzejmie o to prosimy. Użyjemy teraz takiej aplikacji, użyjemy teraz takiego urządzenia, które sprawi, że Pani hrabina będzie mogła z nami porozmawiać, a my będziemy słyszeć Pani głos. Słyszysz? Z tamtej strony takie... Ale serio słyszałeś to? Nucenie. Z jakiegoś powodu pani kustosz, kiedy rozmawialiśmy przed rozpoczęciem, zapytała, czy któryś z nas potrafi śpiewać. Czy chcecie, żebyśmy coś razem z wami zaśpiewali? Dywan. Słyszałeś to? Czy ten dźwięk przed chwilą to było potwierdzenie tego, nagrywaj w tę stronę, czy to było potwierdzenie tego, że chcecie z nami zaśpiewać? Daj sobie też.
Ściszyć. Proszę osłabić. Poruszamy się. Czy moglibyście, proszę, zostać z nami na chwilę w tym miejscu, w którym my jesteśmy? Czy możemy was o to prosić? Daje mi ostrość. Kustoszka tego miejsca, którą Państwo dobrze znacie, powiedziała, że możemy spróbować razem z Wami zaśpiewać. Myślimy, że powiedziała to dlatego, że słyszy Was nucących piosenki. Inne oznaczają krzywdę. Teraz co? Inne oznaczają krzywdę. Rozumiem, że pokazujecie się Pani kustosz, natomiast inne osoby, dla Was to są osoby, które krzywdzą to miejsce. Jeśli tak jest, to chcemy Wam powiedzieć, że przychodzimy tutaj w pokoju i chcemy, żeby to miejsce odzyskało swoją świetność. Tak jak powiedzieliśmy w holu, ja jestem Paweł. Ja jestem Hubert. Jesteśmy mężami, którzy zważają na swe słowo. Prosimy o cień zaufania z Waszej strony. Czy moglibyście, czy bylibyście, proszę, w stanie nam zaufać? Koło. Koło? Jeśli jesteście koło jakiegoś miejsca, to prosimy, wskażcie nam miejsce, w które mamy się udać. Ale mi się płakać chciało z jakiegoś powodu. Niespodzianka. Dotkniemy cię, a później niespodzianka. Jeśli tak, to wystawię teraz obie ręce. Jeśli któreś z Was będzie chciało zaznaczyć swoją obecność tutaj, może mnie dotknąć w prawą lub w lewą rękę. Pozwalam na to, skoro chcecie mnie dotknąć. Kamera nam szaleje. Przechodzą mnie ciarki, czuję zimno w lewej ręce. Zaczęły drętwieć mi palce. Kamera nie jest w stanie złapać ostrości. Jeśli chcecie dotknąć mojej lewej lub prawej ręki, pozwalam Wam na to. Odwaga. Chcę po prostu nawiązać z Wami kontakt, a pozwolenie na dotknięcie moich rąk jest świadectwem tego, że nie mamy złych intencji i wierzymy w to, że skoro my przychodzimy w pokoju, tak Wy będziecie w stosunku do nas pokojowi. Jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi. Czyli to, że okazałem odwagę, spowodowało, że jesteśmy teraz przyjaciółmi, tak? Lub na przyjacielskich stosunkach. Czyli okazując odwagę w stosunku do Was, zasłużyłem na Waszą przychylność. Czy dobrze Państwa rozumiem?
Przynieś proszę Mewkę tutaj. Co się stało? Mam wrażenie, że siedzi obok nas. Nie siedzi na końcu, tylko w środku. Jeśli jesteście koło nas, to zostańcie proszę na miejscach, na których jesteście i ja zaraz do was wrócę. Nie dość, że szaleje mi ostrość, kiedy patrzę na krzesło obok twojego. Jeff. Jeff? Jeff. Jan. Jak się tłumaczy Jeff? W sumie na Jana chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Albo zasłów w gardle. Czy jeśli jest tak, jak powiedział Hubert i siedzicie teraz obok mnie, czy możecie proszę użyć tego urządzenia, które trzymam w rękach przed sobą? Definicja. Chodzi nam o dotknięcie lub wywarcie siły przez myśl. Myśl, chęć bądź intencję na urządzeniu, które trzymam w swojej prawej ręce przed sobą. To jest to czarne urządzenie, którym teraz poruszam. Którym w sumie komunikowaliśmy się przed chwilą. Służy ono do pomiarów pola elektromagnetycznego i wiedząc, że Pan, Panie hrabio, łożył na rozwój nauki, mogę powiedzieć w taki sposób. Pan i Pani hrabina, jako dusze ludzi, którzy odeszli, wytwarzają pewne napięcie elektromagnetyczne. Dzięki temu, że mam takie urządzenie w rękach, jeśli Państwo na nie wpłyną, to ono zaświeci. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że jesteście Państwo z nami. Alicja. Rozmawiamy z Alicją. Teraz mam taką myśl. Czy jesteś zmarłą córką pani hrabiny Mielżyńskiej? Jeśli jesteś jej zmarłą w młodym wieku córką, daj nam proszę znać. Mam ciarki. Cały jestem w ciarkach. Mi się zrobiło zimno. Hubert, od czego odbijają się te docy? Jeżeli nie od płytek na kominku, to nie wiem. Patrz. Czy jeśli jesteś zmarłą córką pani hrabiny, czy mogłabyś proszę w jakiś... Wiesz co? Jestem z rodzicami. Jestem z rodzicami. To nie jest mój... Nie. W takim wypadku rozumiem, że jesteś córką państwa Mielżyńskich i w końcu możecie być wszyscy razem. Czy o to wam chodzi? Nie wiem, czemu laser widziałem, jak drga. W sensie na... Widzisz? Istotne. Istotne. Czyli rozumiem, że przebywacie tutaj w końcu wszyscy, bo z tego co wiemy, pani hrabina bardzo mocno płakała i ubolewała nad tym, że odeszłaś. Głos jest słyszalny.
Tak, słyszymy, co mówisz. Dlatego możemy się z Tobą komunikować i rozmawiać. Chcemy przeprowadzić z Wami rozmowę. I dowiedzieć się więcej o Was oraz żeby trochę przybliżyć innym ludziom Waszą historię. Czy zgadzacie się na to? Mogę cię chronić. My już mamy swoją ochronę w postaci naszych przodków oraz aniołów stróżów, ale jesteśmy pokornie wdzięczni za Twoją chęć. Uważamy za to, że bardziej potrzebna jest ochrona temu miejscu i byśmy prosili, abyście dalej chronili to miejsce, tak jak chroniliście je do tej pory, ponieważ jest to piękne miejsce i bardzo chcemy, żeby takie pozostało. Razem z... Jego. Jest to miejsce hrabiego? O to chodziło? Pana hrabiego. Pana hrabiego. Życzylibyśmy sobie, i takie jest nasze szczere życzenie, żeby to miejsce jeszcze w lepszym stanie niż teraz obejrzały kiedyś nasze dzieci. Czy możecie proszę zamiast nas chronić dokładnie to miejsce i swoje dziedzictwo? Patrzę, będę odpowiedzi może po mojej stronie będą. Czy to wasze kroki teraz słyszeliśmy? Alicja. Alicjo, czyli to twoje kroki. Pani Alicjo, panno Alicjo. Czyli to twoje kroki teraz słyszeliśmy. Naruszać. Naruszać. Czyli rozumiem, że to twoje kroki naruszyły ciszę. To nam chcesz powiedzieć? Biura. Ale ten dźwięk był słyszalny za tymi drzwiami. To nie jest, wiesz. Wiesz, jak to brzmiało? Tak. To było to. Tu jest strasznie gorąco. Ale stąd słyszeliśmy kroki. Coś mi tam przeleciało do góry. Coś tam jest. Widziałem to. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest to nietoperz. Tylko jest jeden problem. Tu wszystkie okna są pozamykane. Wszystkie. Byśmy go znowu widzieli, jakby teraz przyszło. Nie, tu jest otwarte chyba. Tak jest otwarte. Czyżby wyleciał? Byśmy go słyszeli. Coś mi spadło na włosy? Z tej strony słyszeliśmy kroki. Czy jest tutaj ktoś z nami? Jeśli jesteś z nami, użyj proszę urządzenia, które trzymam w lewej ręce, żeby nam to zasygnalizować. Słuchajcie, nie wiem, czy to był nietoperz, ale coś po prostu bardzo szybko leciało i wyleciało. Fabryka czy
Co? Fabryka Buczybrodość. Jesteście w stosunku do nas wrodzy? Co jest? Co się stało? Stary, Co? miałem wrażenie, że koło tego okręgu ktoś stał i jak tylko na niego popatrzyłem, to zniknął. Mały chłopiec. Czy to był mały chłopiec? Mniej więcej na wysokości tej lodówki, tej zamrażarki. Nie wiem, czy by... Przez to mówić. Tak, możesz przez to mówić, będziemy cię słyszeć. Ale mi serce stanęło. Tu widziałem postać, bez kitu. I jak tylko się odwróciłem, ona znikła. Tu. I była mniej więcej tej wysokości. Mały chłopiec. Stój. Aż mi serce stanęło. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Czegoś takiego jeszcze żeśmy nie przeżyli. Zaczyna się, słuchajcie, coś dziać. Jedną stronę mamy sprawdzoną. Tak? Czy to krzesło tak było ustawione, bo my je wszystko ustawialiśmy na Tak. prosto? Które krzesło? To. Widzisz? Ono jest... My je ustawiliśmy Aha. równo. Tamte Czy zobacz, dostaw je proszę do równości, a ja dostawię tamte dwa. I to też, patrz. My je wszystko... Co jest? Kto cię zabił? Czy to było za czasów wojny? Nie. Czy to było po wojnie? Miałem dwójkę przed chwilą. Już mi włosy stoją, widać na nagraniu, słuchaj. Znaczy jak ruszam krzesłem, to akurat jest normalne, że się pojawia, bo bateria się trzęsie i porusza urządzeniem. Krzesła wróciły do równego. Widziałem postać. No widziałem ją, Hubert, widziałem. Zostałeś zastrzelony na tej ziemi lub w tym mieście, w tej wiosce? Czy to było przez Armię Czerwoną lub jej popleczników? Lub przez nazistów? To nie było w czasie wojny, to już musiało być po wojnie. Może zostałeś zabrany do tego pałacu i wykonano na tobie wyrok. Chociażby za pomaganie powstańcom wielkopolskim. Czy ty jesteś tym chłopcem, który przedstawił nam się przed chwilą jako Kuba? Czy Jakub? Hubert, chodźmy na hol. Myślę, że powinniśmy iść na hol. Nie umiem wam tego wyjaśnić. Czemu te drzwi były otwarte? Nie wiem. Okej. Błędem jest wychodzenie tutaj?
Jeśli chcesz, żebyśmy wrócili z powrotem, to stuknij proszę w coś 2 razy. Powinniśmy się skoncentrować na samych obiektach. Tutaj było słychać wybitnie, że coś się dzieje. MF spokojne. Czy chcesz nam powiedzieć? Tak zawsze się tak świecą. Nie. 16. One powinny tak robić. Pyk, 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 pyk. Rozumiem, że miałeś 16? Jest was 16 w lesie? Kto mówi? Ja mam na imię Paweł. A ja jestem Hubert. Przychodzimy tutaj w pokoju. Chcemy tylko i wyłącznie porozmawiać. Nie zrobię tego. Nie chcesz z nami rozmawiać? Wstydzisz się nas? Boisz się nas? Cześć. Cześć. Czy jesteście duszami tych dzieci, które zapraszała tutaj hrabina Seweryna Mielżyńska? W górę was zapraszam. Coś mi się wydawało, że widziałem w lustrze. Nie wydawało ci się. Ja nie wiem, czy tu będziemy w stanie nagrać. Ostrość. Tam coś jest. Na piętrze jest coś. Wiemy, że to jest twój dom. Jesteśmy tylko gośćmi. Przyszliśmy porozmawiać, poznać historię tego miejsca oraz się czegoś nauczyć. Tak jak wy byliście uczeni przez panią hrabinę. Powinno się zapalić światło. Powiem ci, że troszkę na to liczę. To jest to miejsce, o którym mówiłem, że ona się bawiła z dziećmi. Gabinet. Tu był gabinet. Słuchajcie, dostaliśmy pokój, który był gabinetem, faktycznie. Pani hrabiny. Chodzą duchy. Zostań i porozmawiaj. Mam wyjść na zewnątrz. I porozmawiać. Ciężko mi. Lubi się porozmawiać. Jesteśmy w tym miejscu, które przyjęliśmy zostawić. Dziękujemy, że nam ufasz. Co powiedział? Ufam ci. Staniemy tutaj, bo tutaj jest lustro. Mam ręce. Cmentarze skrywają tajemnice. Rozumiem, że chciałeś, żebyśmy tutaj przyszli, żebyśmy mogli się z tobą skontaktować. Właśnie Dziękuję. Pan przyleciał. Nie jestem w stanie tego nagrać. Czy
Jesteś duszą dziecka, które zmarło, a które pojawiało się tutaj u hrabiny w czasie, kiedy ona przyjmowała dzieci. Czy jesteś duszą dziecka hrabiny? Czy to ty masz na imię Alicja? Czyli hrabina swojej zmarłej. Robić dokładnie to samo, co wcześniej, kiedy były z tym światłem. O, przepraszam, na nagraniu. Nie zawsze. Ork. Czyli rozumiem, że chciałaś, żebyśmy tutaj przyszli, żeby po prostu z nami porozmawiać. Ale hrabina miała córkę. Czy są tu inne dzieci, które przychodziły tu się bawić? Czyli wy wszyscy jesteście teraz tutaj, w tym pałacu. Czy znalazłyście tutaj schronienie po śmierci, ponieważ zaprosili was hrabiowie? Czyli hrabiostwo, państwo hrabiowie dalej opiekują się zmarłymi, tak jak robili to za życia z żywymi. Czy możesz nam wskazać miejsce, w którym jesteś? Czyli mamy... Co? Serce? Tak. Co się uprawia? Czyli mamy rozumieć, że stoisz po mojej prawej stronie. Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Dziękuję. Czy postanowiłeś z nami porozmawiać z uwagi na to, że jesteśmy tutaj gośćmi? Czyli rozumiem, że w tym miejscu nie musimy się niczego lękać. Czy ta postać, którą widziałem w tej nowoczesnej kuchni, czy to byłeś ty, czy byłaś ty? Trzymie. Ona to trzymie. Dziękuję. Czy zrobiłaś to po to, żeby nas wystraszyć? Czy zrobiłaś... Kość. Kość czy gość? Gość. Chyba gość albo kość. Sprawdzę. Gość. Dziękujemy, że nazywasz nas gośćmi. Czy możesz nam powiedzieć, mamy takie pytanie, czy tutaj twój ojciec, hrabia Ignacy, faktycznie ukrył przejście do kościoła lub na wyspę? Czy w tamtym miejscu schował część swojego majątku, żeby nie został w całości zrabowany? Czy on tam znajduje się dalej? Mieliśmy takie wrażenie, kiedy weszliśmy tu po raz pierwszy, że pan hrabia Ignacy wskazał nam miejsce, w którym powinniśmy zacząć czegoś szukać. Czy zrobił to świadomie? Czy chciał? Słońce. Co? Zamrażać słońce. Ale zimno. Tak, czuję to. Ciarki? Czy możemy, proszę, zebrać się wszyscy w głównym holu? Coś mi biega koło twarzy i czuję to. Tak. Bierz, chodź do głównego holu. Moi drodzy, czas na
bardzo krótkie podsumowanie tego odcinka. Jesteśmy ciekawi, co Wam się udało zobaczyć. Ja jestem Usłyszeć. cały zgrzany. Co Wam się udało usłyszeć? Jak Wam się podobało spotkanie z Miedrzyńskimi z Poznania? Chcielibyśmy Wam już teraz odpowiedzieć na to, czy to miejsce powinno należeć do grona nawiedzonych pałaców w Polsce, Ale nie możemy. ale nie możemy. Nie możemy tego zrobić teraz. Ale zrobimy to za tydzień. Dlatego, że w ramach specjalnego odcinka i w ramach tego, że dziękujemy Wam za 1000 osób ponad, którzy obserwują nasz kanał, my zostajemy tutaj na noc. A to, co nagramy w nocy o poszczególnych godzinach z użyciem nowych urządzeń i technik, to zobaczycie za tydzień. A teraz trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.